Trochę samolot, trochę samochód, trochę Saab, trochę Opel. Petrolhead od razu tak z grubej rury wypalił z tym Oplem, ale kurczę, słyszałem, że podobno na forach i grupach sabiarskich, jeśli ktoś napisze, że jest to Opel, to są kurczę jakieś grube spiny. No więc chciałbym się zapytać, dlaczego? Bo w dzisiejszym odcinku Opel Vectra C w trochę innej obudowie. Nie no, śmieszki śmieszkami, w dzisiejszym filmie Saab 9.3 2.0 Turbo Aero. Ciekawa propozycja w tym segmencie. Nietuzinkowy, kompaktowy sedan. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę Wam o niej poopowiadam oraz skoczymy sobie na próbę autostradową. No więc co, jest to druga generacja Saaba 9.3. Właściwie poprzednia była taką ostro zmodyfikowaną 900. Tutaj kolejna generacja, zupełnie inny samochód. Pojawiła się ona na rynku w 2002 roku. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2003. Maszyna ta oparta jest na płycie podłogowej amerykańskiego koncernu General Motors. Ta płyta podłogowa nazywa się Epsilon 1. I teraz ciekawostka. Na tej płycie podłogowej oparte są między innymi, tutaj musiałem sobie aż listę zrobić, Chevrolet Malibu, Fiat Croma, Opel Vectra, Opel Signum, Pontiac G6, Saturn Aura, a najbardziej podobny do Saaba 9.3 jest Cadillac BLS. No, w dzisiejszym filmie bo będą takie ciągłe zwroty akcji, także Saab 9.3 ma jak najbardziej coś wspólnego z Fiatem Croma, a taki Cadillac BLS, no to już w ogóle kopia po takim makijażu, no. Także jeśli ktoś mówi, że nie jest to Vectra C, no to tak. Zawieszenie jest to samo. Oczywiście amortyzatory i sprężyny mogą się różnić w zależności od wersji. Na przykład no tutaj mamy wersję Aero, która jest obniżona dodatkowo. Jest obniżona względem wersji na przykład Salomon chyba jeszcze była, Vector. Dodatkowo właściciel jeszcze obniżył ten samochód, chyba o centymetr jakoś, Aybacha tutaj wstawił. Ale wiecie, amory czy sprężyny z Vectry C jak najbardziej tutaj podchodzą. Wahacze jakieś stworznie, łożyska, układ hamulcowy. No układ hamulcowy też tutaj widzę został delikatnie zmodyfikowany, nawiercany, proszę tarcze. Ale oryginalnie do Saaba 9.3 wchodzą hamulce z Opla Vectry, tylko z tymi większymi silnikami 3.0 diesel na przykład. O, silniki przecież. Tutaj jest 2.0 turbo. Też w Oplach możemy spotkać taki silnik. W ogóle kiedyś była Vectra C na kanale, właśnie 2.0 turbo. Strasznie mocna. Możecie sobie obejrzeć ten film. Po prostu uświadomić sobie, jaki tutaj jest potencjał. Ale jeśli chodzi o przedlifta, no to przecież takie diesle 2.2 TID bodajże w Saabie one się nazywają, to też w Vectrze możemy spotkać, tylko inna nazwa. A tak w ogóle Saab 900 z lat 90. też wywodzi się w zasadzie od Opla Vectry A. Także, no kurczę, nie wiem po co te w ogóle się tak otworzyłem na ten temat, rozwinąłem bez sensu. Saboszczak. Akurat wizualnie to nie ma on nic wspólnego z Vectrą. Proszę dumnie. Aero 9.3. Także oczywiście mamy tutaj też pakiet Aero. Jest inny z tyłu zderzak. Taki niższy jest po prostu. Proszę, ten fragment tutaj na dole jest polakierowany. Takie wyżłobienie. Tutaj jest akurat nielakierowana część, ale takie urozmaicenie plastikowe. Dwie końcówki układu wydechowego, oczywiście prawdziwe. Jeśli chodzi o modyfikację, no to jest tutaj wstawiony downpipe oraz jeśli chodzi o układ wydechowy, no to sam końcowy tłumik. Końcówka, ulterek, proszę bardzo. W przedliftach troszkę tutaj znajdziemy nielakierowanych elementów, po prostu takich plastikowych. Na przykład te listewki wokół całego samochodu, na drzwiach, na zderzaku. Proszę, klameczki. Aero to też inne, niższe progi oraz przedni zderzak też tutaj ma taką oto dokładeczkę. Właściwie nie wiem, czy to jest jeden, ale chyba dokładeczka po prostu. Myślę, że korzystnie to wszystko wygląda względem innych wersji. Oczywiście, jeśli chodzi o polifta, no to tutaj wygląd zewnętrzny został dość znacznie zmodyfikowany, szczególnie jeśli chodzi o ostatnie 9.3, no to przecież mordeczka, no to była zupełnie jak inny model, taka była uśmiechnięta mega. Charakterystyczny grill, podzielony na 3 takie oto fragmenty. Charakterystyczny oczywiście dla Saaba. Emblemacik, tutaj na masce kolejny inny. Jeśli chodzi o wloty, to generalnie one są prawdziwe. Właściwie no tutaj ten fragment jest fejkiem, ale tutaj sama prawda. Tak jest też z drugiej strony. No i tutaj prawdziwy grill. Reflektory ksenonowe. Wiecie też, patrzcie przez pryzmat tego, że ten egzemplarz ma już 21 lat na karku. Ale dopiero teraz pojawił się na kanale. Było kilka 9.3 umówionych, ale jakoś tematy poumierały.
9.5 była aero, piękna. Zapraszam do obejrzenia. Felgi 17-calowe, rozmiar opon 235×45. Myślę, że optymalne do tego samochodu, by jeździć sobie nim na co dzień, ale też, żeby to jakoś tam wyglądało. To zajrzymy do bagażnika. Proszę, tutaj na klapie mamy też takiego lipa, taki spoilerek. Bagażnik ma 425 litrów pojemności, także nie jest ani za mały, ani za duży. Nie, jak bagażnik może być za duży. W sumie jakbyśmy kogoś małego przewozili w bagażniku, to żeby nam się nie zgubił, można i tak podejść do tego. Z boku jakieś zagłębienie, tutaj pewne jakieś nieregularne takie kształty, formy, ale okej. Ramię chowa się tutaj pod tapicerką, nie wchodzi nam w przestrzeń bagażową. Ogólnie bagażnik myślę, że jest wystarczający. Jak na ten segment wszystko jest w normie. Jeszcze tutaj zobaczymy. Jest koło zapasowe, dojazdowe, ale jest. Rzadkość w dzisiejszych czasach. Jest raczej ok, taki trochę mechaniczny dźwięk, ale nie ma żadnego takiego tandetnego, metalicznego rezonowania. I boczek drzwiowy z tyłu, tutaj bardzo miękko, tutaj skóra, trochę tak jak w Volvo, taka skandynawski vibe. I tutaj z dołu też jest miękko, wnęka jedynie jest twarda, chociaż od wewnętrznej strony jest miękka. I to jest twardsze, słyszycie? Niestety, ale Saaby 9.3 można powiedzieć, no tak wewnątrz trzeszczą troszeczkę. Kiedyś mój kolega właśnie już kupę lat temu miał Saaba 9.3, tylko dieselka, też przed lifta. I pamiętam, tam też parę elementów tak się odzywało wyraźnie. To nie jest kwestia tego, że to wszystko było rozbierane i tak dalej. Po prostu tak się dzieje z czasem. Tapicereczka szara z takimi beżowymi wstawkami, właściwie grafitowa z szarymi wstawkami. Czy to beż? Nie wiem. Ale tak to wygląda. Myślę, że tutaj nie będę się mieścił, bo jak widać, no miejsca tutaj z tyłu za dużo nie ma. Ja się tutaj nie zmieszczę. Dwumetrowy za dwumetrowcem tutaj nie wejdzie. Zajrzymy tylko do środka w celu weryfikacji feature'ów. No to kieszonki, nawiewy po środku, kieptacka i podłokietnik. O, proszę bardzo, ze schoweczkiem tutaj twardym. Przejdziemy do przodu. Tutaj już mniej mechanicznie, tak nawet fajnie, przyjemnie ta klameczka w ogóle, tak delikatnie się to wszystko odbywa. Tutaj otwieramy drzwi. Boczek drzwiowy z przodu, analogicznie chyba tak jak z tyłu, tak jest, cały miękki. No tutaj mamy otwieranie bagażnika, jeszcze przycisk. Takie srebrne dekorki, no i to też ogólnie trochę się to wszystko odzywa. Fotele z przodu. Mi się wydaje, że ta tapicerka wychodzi z wersją Aero jedynie, ale możecie mnie poprawić w komentarzu. Troszkę takie niby, to chyba jest takim usportowieniem te wstawki. Nie no, żartuję, ale tutaj te bokolce, takie boczki, no to też wyrazistość, hashtag wyrazistość. Tutaj już miękko bardziej, fotele raczej są dość wygodne. Elektryczna regulacja z pamięcią, wchodzimy. Widoczność całkiem spoko. Nie można się tutaj przyczepić. Dobra, może najpierw materiały. Jeśli chodzi o deskę, no to jest ona cała miękka, aż po podszybie. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko. Tylko wiecie, to wszystko jakoś jest tak dziwnie popasowane, szczególnie tutaj jak zajrzymy na podłokietnik, to jest twardo, to jest skórka, ale słuchajcie, no to już takie jest, w zasadzie to jest taki najbardziej trzeszczący element w tym samochodzie, no bo tutaj najczęściej przecież opieramy łokieć, no i działają na niego jakieś siły, no i on nam się tutaj najbardziej w środku będzie odzywał. A konsola centralna? Nie, konsola centralna nie jest źle wcale, tylko najbardziej tutaj, jak się opieram przed przypadkiem, to ciągle mi się ten podłokietnik odzywa. O, tunel środkowy, taki bajerny, ręczny. Tutaj oczywiście wsadza się kluczyk, jest to Saab. Boże, ale to jest sabiarskie, strasznie. Odpalimy. No jest oldschoolowo, jak to wszystko ożyło. W ogóle w tym samochodzie elektronika jest oparta na światłowodach. Wiecie, nie wszędzie, ale częściowo. Kierownica, patrzcie, wersja Aero nawet nie ma tutaj bicepsików. W zasadzie taka normalna, schludna, taka po prostu z tamtych lat, multifunkcyjna. Obszyta oczywiście w skórce, bardzo ładny jest ten emblemat Saaba, mi się podoba. Proszę, nawet tutaj mamy tempomacik. A, jak tutaj w tle mamy od razu nawiewy, no to Wam pokażę. Zobaczcie, jak one dziwnie wyglądają w ogóle, jaka to jest cała taka konstrukcja wręcz. W słupku A regulacja lusterek, tutaj jakiś panel przycisków. Wszystko to jest takie troszkę
inne. Patrzcie, tutaj jest nawet miękko. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Liczniki charakterystyczne też dla Saaba, wyskalowanie do 140, no ta wskazóweczka naprawdę tutaj aż tańczy, potem troszeczkę wolniej, no i już na koniec, no to już wiadomo. Właściwie na koniec, no przy 240 czy 60 to już zależy od mocy silnika, czy będą tańce tutaj czy nie. Wskaźnik do ładowania turbiny, proszę. Po środku ekranik, który pokazuje nam przebieg, ale jeśli mowa o komputerze pokładowym, no to po prostu wszystko jest tutaj, w tym ekraniku. Nawet nie wiem, czy dzisiaj będzie go tak widać. Proszę wam tylko tutaj pokażę. Tutaj się tym wszystkim steruje. O, przekręcam. No to po prostu jest tutaj informacja, komputer pokładowy, no. Ale tutaj, gdy wciśniemy Customize, no to mamy całe takie menu. W ogóle tutaj System Settings, jak się wchodzi. Units, Speed Scale Illumination, bo to jest tak, jest tutaj Night Panel, przycisk jest tutaj i gdy go wciśniemy, zwróćcie uwagę, wszystko jakby prawie obumiera, tylko działa prędkościomierz, ale też możemy sobie to tak ustawić, żeby jeszcze to zminimalizować, żeby podświetlenie prędkości było do 140 km na godzinę. Gdy przekroczymy tą prędkość, no to się reszta odpala, albo może być ustawione normalnie do 260. ESP, nawiewy, radyjko Grand, nawet spoko, muszę przyznać. No tutaj taki kolejny ekranik. O, system, audio settings. No, taki lekki lag tutaj jest, muszę przyznać. Pełno fizycznych przycisków, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Tutaj w menu ogólnie też można jakieś ustawienia klimatyzacji sobie personalizować po prostu. Gałęcjusz cały skórzany, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Skrzynia biegów F40, także GM-owska, no bardzo fajnie, że nie M32 na przykład. Jak ktoś nie wtajemniczy, no to po prostu M32, no to tam łożyska padały w tej skrzyni, trzeba było ją remontować. Tutaj jaka ruletka, podłokietnik, schowek w środku i jeszcze schowek tutaj. No, miękko opada, chociaż jest twardo wykończony, jakieś gumowanie na dole. I dobra, myślę, że możemy gasić i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. I cyk, Saab Turbo. No ciekawe, ciekawe. Bo czy faktycznie jest to taki saabowski silnik? No właśnie. 2.0 turbo, benzynka oczywiście, oznaczenie B207R. W Vectrze, gdy mamy 2.0 turbo, no to silnik ma chyba nawet to samo oznaczenie, chyba literką się jakoś różni. W serii mamy tutaj 210 koni mechanicznych oraz bodajże 300 Nm. Jednak w tym egzemplarzu, no wcześniej wspomniałem, że jest tutaj downpipe, ale też został zrobiony chip tuning, wgrany wirusik. Także aktualnie mamy tutaj 250 koni oraz 365 Nm. Auto waży 1550 kg mniej więcej. 6-stopniowa skrzynia manualna. Oczywiście też tutaj był dostępny automat. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta dla seryjnego samochodu to podobno 7,7 sekundy. No ja tutaj osiągnąłem 7,3 po programie, ale jest tutaj potencjał gdzieś na 6,970, gdyż jest tutaj bardzo, bardzo ostra walka z trakcją. Turbina tutaj wstaje i zaczyna dzielnie pompować, no to też zwiększa nam się tutaj mielonka. Można tutaj jeszcze wspomnieć, że dwa pierwsze biegi są jakby na limiterach, właśnie ze względu na trakcję. Akurat 100 km na godzinę według GPS-u, no to tak drugi bieg i ten trzeci trzeba jednak jeszcze na końcu wrzucić. Od trzeciego biegu wzwyż, no to już mamy full boost, full potencjał. Sprawdzimy to. Myślę, że czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Aha, nie powiedziałem przecież, kurczę. Jeśli mowa o prędkości maksymalnej, producent mówi coś o 235 km na godzinę. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę i przy tym mały soundcheck. Dosłownie taki delikatny, ponieważ przejazdów akurat nie nagrywałem, bo za bardzo wieje. No, jak na 4 gary? Chyba tak agresywniej niż moja A-klasa 4.5S. No dobra, będziemy ruszać tutaj. Jeszcze raceboxik. Wszystko ok, 200-250 ustawione. Cholera wie z tymi Saabami. Jak tutaj jest programik, to naprawdę cholera wie. No, wpisane 235, ale zobaczymy.
Jeszcze tutaj sobie wszystko poustawiam. Klimatyzacja wyłączona. AC off. Jak jest włączona, to nic nie pisze. Jak jest wyłączona, to AC off. Podobnie jak w Mercedesach. No dobra, ciśniemy. O, tutaj musi trochę powiać, no. Ole, ESP nie wyłączyłem, ale mnie przymuliło. Normalnie ruszyłem teraz tak jak na LC jakiejś. No ale wiecie, wjazd na autostradę swoją drogą, bez spiny, to i tak bym nie mierzył 0-100. No dobra, zwalniamy, bo ograniczenie. Fajnie nawet tym samochodem się jedzie. Taka troszkę może wyższa, chociaż nie ma wyższej pozycji za kierownicą. Po prostu te boczki są trochę niżej i takie duże okna. Jest to zdecydowanie mniejszy samochód niż kompaktowe sedany z dziś, można tak to ująć. Taki analogowy mocno ten samochód się po prostu wydaje. Taki wiecie, coś chcemy przycisnąć, tutaj depczemy, od razu on reaguje, tak to wszystko takie, ale fajnie, fajnie. Wiaterek w stronę Berlina będzie trochę z wiatrem. Ja tutaj ściągam kamerę, ale warunki są dzisiaj naprawdę piękne. SAP jest przypałowy, czy nie jest? Nie jest przypałowy. A tak panowie dobre humorki mają coś. No, skoro jeden po prawej stronie tam troszeczkę dalej nawet tańczył, to chyba pozytywnie. No ale kurczę, to przejście graniczne w Kołbaskowie tutaj zawsze jest pozytywnie. Dobra, i od trójeczki sobie pociśniemy 100-200. Niemiecka strona i odcinek bez ograniczeń prędkości dosłownie tutaj, poza tym znakiem. Dobra. DSG w łapie. No, 205 do drugiego mostu, proszę Państwa, bardzo ładnie. 19 i 18, 100-200, ale tutaj minus 2,5%, tak, 2,5%. Także będziemy musieli sobie to jeszcze raz zweryfikować. Za duży spad. A my 6. bieg. F40 skrzynia, trzymaj się tam. Nie no, żartuję. Nie chcę tutaj tego samochodu zgwałcić, a tylko przetestować. Dobra, lustereczka jest ok. I co, tutaj widzę jest ruch. Widziałem, parę osób do mnie napisało, bym sprawdził, czy faktycznie działa to wyskalowanie, jak się night panel odpali, jedzie się w nocy 140 i się przekroczy te 140 i odpala dalsze wyskalowanie prędkościomierza. Kurczę, no jest za jasno jest, no. Nie da rady tego. Można night panel, w sumie możemy sobie włączyć, o. Nic nam się nie wyświetla. Akurat mi się przypomniało, że zużycie paliwa dobrze byłoby wykasować. Dobra, prędkości obrotowe może najpierw. To 140. 2912 obrotów. 120. Tak szybko tutaj 120. Nie, wyprzedzimy, nie zmieścimy się tutaj za wszystkimi. To będzie 2500 równo, 500,5, tak, ale tak dobrze nie widać po obrotomierzu. Zawsze pytacie, skąd tak dokładnie biorę prędkości obrotowe. Wystarczy, przecież jest obrotomierz, no to wystarczy się dokładnie przyjrzeć, tak sobie nawet oczy, to wtedy ostrość się jeszcze polepsza. Dobra, przy 100 już nie będziemy badać. Będziemy tutaj się bujać, ale w zasadzie tak, taki kazio. 6. bieg, nawet nie cisnę do dechy. Może nawet tutaj byśmy sprawdzili za chwilę 100-200, wiecie? No, ale ciężarówka się wyprzedza. Kurczę. O panie, i to 2 ciężarówki będą wyprzedzane. Słabo. Mega słabo. Wiecie co? Zjedziemy sobie z autostrady. Ja tutaj zrobię kółko sobie na rondzie. Niech oni tam się... Niech ponegocjują z tym wyprzedzaniem. My sobie wjedziemy, mam nadzieję, że już będzie po wszystkim. No, prowadzenie takiego Sawa nawet spoko, muszę przyznać. No, ale jest tutaj lekko zmodyfikowane zawieszenie. Układ kierowniczy bardzo
ma delikatne takie wspomaganie, znaczy delikatne, właściwie wydajne wspomaganie, że normalnie paluszkiem można sobie kręcić. To jeszcze jedno kółko sobie zrobimy, takie na wstrzymanie. Ale samo przełożenie, nie, raczej takie na daily, No dobra, wjedziemy, akurat jakaś X5 wjeżdża, ładna. 100-200 by się przydało zbadać, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Strujeczki. No, X-piona też wystrzeliła, widzę. No, 19,27. Troszkę za X5 pocisnęliśmy w cieniu aerodynamicznym, ale już kurcze pieczone. Auto ma 21 lat, szacunek dla starszych. Nie, no i jeszcze raz ci sami się będą wyprzedzać? Nie wierzę. To ta sama ekipa jakichś takich wyprzedzaczy. Teraz 100-200 mieliśmy minus 1% z górki. Może tutaj jeszcze zrobimy, ale... No zobaczymy, no każdy się może na autostradzie wyprzedzać, tym bardziej, że tutaj nikt mi nie wyjechał. Każdy ma do tego prawo. No w Niemczech, no to można przecież ciężarówką. Wydeczek jak się tutaj rozgrzał, jaki głośny się zrobił, dobra. I co? Dobra. A jak też za szybko się zmieni bieg, to jest taka lekka podmułka. Taka softowa podmułka. No, minus 1% też i 20,32. Jak się nikogo nie śledzi. Dobra, damy sobie tutaj 6. bieg i obserwujemy, jaka jest sytuacja. Chyba sobie do Szwed dziabniemy, wiecie, bo już na powrocie to już będzie pod wiatr, to słabo. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. Nie wyjeżdżamy. A, Polak, no to nie wyjeżdża. Niemiec to już by normalnie ładował się. Dobra, z 6. biegu. A w sumie mogłem z 5. Dobra, już pojadę z 6. Nie, troszkę się wystraszyłem. Czy to przypadkiem nie byłby Niemiec i nie zaczął zmieniać pasa? Dobra. Nie, 6. bieg będzie ok. Akurat przy wyższej prędkości pięknie na wyższe obroty wejdzie. Silnie. Ja! Jest! Dobra, 251 km na godzinę według GPS-u. Proszę Państwa! Ja pierniczę, no tak, coś czułem, nawet 200-250 się zmierzyło. 85 sekund, ale to jest taki pomiar troszeczkę za kalec, bo tam odpuszczałem. Zresztą wiecie, no i tak dobrze, że tutaj tyle maszyna poszła, 235 ma wpisane. Średnie zużycie paliwa 26, no teraz wolniej było 21. No piękna sprawa. Ja tak coś czułem, że dzisiaj tu domknę. I okej, tutaj już myślę, nic nie będziemy sprawdzać. W tą stronę, w stronę Berlina za duży ruch. W stronę Szczecina, jak zawrócimy, będzie pod wiatr. No jak mam możliwość sprawdzenia auta z wiatrem czy pod wiatr, no to sprawa jest jasna. Więc co, ale 9.5 aero kiedyś był i mi się wydaje, że też chyba 251 albo 252 według GPS-u poszedł. Szybkie te Saby są. Trochę samochody, a trochę samoloty, tak jak mówiłem na początku filmu. No Sabina trzyma fason, ja powinienem teraz się zatrzymać tutaj i jak aktywiści wsiąść na drogę, przykleić się do drogi i krzyczeć Save Sab! Chociaż kurczę, to już chyba za późno troszkę. Chwileczkę jeszcze przed pożegnaniem. Mały soundcheck tutaj w tunelu. Dwójeczka, damy dwójeczkę.
Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.